I co najważniejsze, to jest właśnie marże wytwórców 2022 w porównaniu do 2021. Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj dzięki panom z klubu Energia.pl pokażę wam, w jaki sposób jesteśmy oszukiwani, według mnie oszukiwani oczywiście, na cenach energii elektrycznej. Pokażę wam, co się dzieje w naszym kraju i jak to wygląda. Zacznijmy od tego, że tutaj mamy taryfę PGE. Taryfa PGE jest przypadkowo, równie dobrze mógł być to każdy inny dostawca energii elektrycznej. Zresztą pamiętacie, że ostatnio pokazuję w filmach też innych dostawców. Taryfa pojawiła się w sierpniu 2022 i na stronie 12 będziemy mieli taryfę, która zacznie obowiązywać 1 listopada 2022. Tabela cen energii elektrycznej stosowana dla odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej na własny użytek w okresie od 1 listopada 2022. Cena zawiera podatek akcyzowy w wysokości 5 zł i VAT 23. Z VAT-em 2 zł 58 groszy za kilowatogodzinę. W taryfie B, czyli tej, którą płacą samorządy między innymi, ale też większe fabryki, tutaj mamy 2517 zł za 1 megawattogodzinę. I teraz my szybciutko wrócimy do rachunków za prąd, które otrzymujemy od zakładu energetycznego i widzicie taką sławną żarówkę, która informuje nas, że w tej cenie energii 59% to są koszty uprawnień do emisji CO2, 25% to są koszty pozostałe, marża 1% i tak dalej, i tak dalej. Cały ten film powstał, ponieważ przeczytałem sobie historię pana Floriana opisaną na Onecie. Pan Florian przez 30 lat prowadził zakład i został zmuszony, żeby go zamknąć, ponieważ dostał rachunek za energię elektryczną. Obecnie nie jest w stanie opłacić chociażby rachunku za energię. Ma zapłacić dokładnie 8211 zł za wrzesień, choć jeszcze w maju za energię płacił 2400 zł. Zobaczcie, 8000 zł w tym momencie, 2400 płacił w maju. Podwyżka o 350%. Tutaj oprócz tego, że koszty energii mu drastycznie wzrosły, zużywa 5 ton węgla na ogrzewanie swojego lokalu. Przy obecnych cenach wydać musi 20 000 zł na ten węgiel, a wcześniej płacił 3500 zł za tą samą ilość węgla, czyli 700 zł za tonę. To całkowicie przekroczyło jego możliwości finansowe, no i to, że inflacja jest 16-17%, jest dla niego wielkim zaskoczeniem, ponieważ on odczuwa to całkiem inaczej. Ale teraz wracamy do tematu odnośnie energii elektrycznej. Mamy towarową giełdę energii i tutaj mamy aktualne ceny energii elektrycznej. Zobaczcie, 628 zł mamy w tym momencie za megawattogodzinę. Mamy tabelkę godzinową, która pokazuje nam, jakie są ceny energii. W nocy 577 zł, potem mamy 800 poranny szczyt, 600, 500, 400, 500, 400, 865, maksymalna kwota godzinowa 405 zł za megawattogodzinę, minimalna kwota godzinowa. I możemy sobie tutaj przywinąć w zależności od daty. Ta energia staniała ostatnio, drastycznie staniała, ponieważ rząd powiedział, że jest gotowy zabrać 50% zysku firmom energetycznym, ponieważ dzięki bardzo wysokim cenom energii ten zysk się pojawił. Firmy energetyczne stwierdziły, że jeżeli mają stracić zysk, to po co podnosić cenę energii, która teoretycznie wynika z CO2, jak pamiętacie, z tej żarówki, albo z innych takich dziwnych rzeczy. I tutaj mamy najważniejszy dzisiejszy artykuł, Glob Energia, skąd tak wysokie ceny energii na giełdzie, kampania żarówkowa w naszym wydaniu. Ten artykuł oczywiście dam wam w opisie i w komentarzu, warto go przeczytać. Bardzo polecam cały czas czytanie Glob Energia, bo naprawdę tam są bardzo dobrej jakości artykuły. Pokazane jest
Tutaj koszt węgla, uprawnienia i CDS, czyli te przewidywalne zyski, ale to jakby w tym momencie nie jest istotne. To, co pokazywałem, aktualną cenę na giełdzie energii 29 sierpnia 2500 zł i tutaj widzimy, że ten kurs bardzo ładnie spadł do tutaj poziomu 1500-1700 zł, a ja Wam pokazywałem, że w tym momencie jest nawet 500 parę złotych. Koszty uprawnień do emisji CO2, czyli to, co na żarówce stanowi ponad 50% ceny według sprzedawców energii. Zobaczcie proszę, że mieliśmy najwyższą kwotę niecałe 100 euro, to było w sierpniu, a teraz jest 66 euro za emisję każdej tony. I co najważniejsze, to jest właśnie marże wytwórców 2022 w porównaniu do 2021. Powiększę Wam ten rysunek sobie również. W 2021 roku cena energii, dokładnie 3 października 2021, wynosiła 442 zł za megawattogodzinę. Dokładnie rok później, 2022 rok, 1743 zł za megawattogodzinę. I teraz uwaga, zobaczcie, skąd ta cena się wzięła. Dla nas, tu Polaków, dla naszych firm, dla tego pana, który musiał zamknąć firmę, ponieważ nie było go stać na 350% podwyżkę energii elektrycznej. I to nie jest polityka. Ja po prostu pokazuję Wam to, co ja czytam, pokazuję Wam źródła, po to, żebyście Wy mieli świadomość, co się dzieje w tym kraju. 25% ubiegłorocznej ceny stanowił koszt węgla. Węgiel kosztował 109 zł za megawattogodzinę. Wiecie, że w tym roku węgiel podrożał. Tutaj mówimy o cenie węgla energetycznego, węgiel brunatny i tak dalej. Podrożał. I zobaczcie, w tym momencie węgiel kosztuje 156 zł za megawattogodzinę. Kosztował 109 zł, kosztuje 156 zł. Tak, to nie jest jakaś podwyżka o 400%, o 600%. To jest podwyżka o około 50%. Tylko o tyle węgiel zdrożał i to jest ten czarny na żarówce obraz. Następnie koszt emisji CO2. W tamtym roku kosztował 247 zł w każdej megawattogodzinie sprzedawanej energii elektrycznej. W tym roku kosztuje 285 zł w każdej megawattogodzinie. Z 247 zdrożało na 285 zł. Ile to jest procent? Może 15%. Koszty stałe wytworzenia energii takie występują: 35 zł za megawattogodzinę w tamtym roku, 40 zł za megawattogodzinę w tym roku. Myślę, że podwyżka o 5 zł jest uzasadniona. Marża wytwórców. W tamtym roku to było 51 zł i to jest to żółte pole na tej żarówce 11%. Myśmy widzieli marżę 1%. Tak tutaj podawali. Tu mamy podane przez Glob Energia 11%. 51 zł na każdej megawattogodzinie. W 2022 roku marża wytwórców 1261 zł, co stanowi 72% ceny energii. Z 51 zł marża wzrosła na 1261 zł. 72% energii. Gdybyśmy zostawili marżę na poziomie 51 zł, tak jak w tamtym roku była, byśmy jedli małą łyżeczką zysk, a nie, to nawet nie chochlą, tylko parą zostało zagarnięte te nasze pieniądze, doprowadzając do bankructwa bardzo wielu przedsiębiorców już w tym roku, a dopiero potem, to zobaczcie, jeżeli wezmę kalkulator, 1743 zł za megawattogodzinę minus marża 1261 zł, to mamy cenę energii 482 zł bez marży w 2022 roku. 442 zł minus 51 zł mamy 391 zł,
koszt energii elektrycznej bez marży w 2020 roku. Jeżeli byśmy w 2022 roku zastosowali marżę kwotowo 51 zł z tamtego roku, to cena energii elektrycznej tutaj w tym miejscu wyniosłaby 536 zł. Byłaby ponad 3 razy tańsza energia i naprawdę nie byłoby problemu. Rozumiem, jest inflacja, wszystko drożeje. Z 442 zł cena energii wzrosłaby na 536 zł. Rozumiem, jest inflacja, wszystko drożeje, więc ta marża 51 zł niech nie wynosi w tym roku 51, a 60 zł. Czyli jest większa o 9 zł. To wtedy cena energii by wyniosła 545 zł. Ale niestety wynosi 1743 zł, co stanowi 72%, marża stanowi 72% całej ceny energii elektrycznej. To było zdrowe 11%. I to powoduje, że mamy sytuację w kraju, jaką mamy. Jeszcze raz bardzo zachęcam wszystkich do czytania Glob Energii. Tutaj dokładnie jest to wszystko opisane, podane. Możecie sobie dokładnie przeczytać, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. I podobne artykuły tutaj okazują się cały czas. Podobne artykuły, jeżeli chodzi o jakość merytoryczną, gdzie naprawdę możecie przeczytać bardzo wiele rzeczy. I to jest to, co tak naprawdę pokazuje nam, o co w tym wszystkim chodzi. Niestety pan Florian dostał rachunek na 8211 zł i mimo że chciał człowiek pracować, mimo że pracował bardzo wiele lat, niestety jego biznes musiał ulec likwidacji, ponieważ nie było go stać na tak drogą energię, której cena, jak widzicie, nie wynika z droższego węgla, który jest droższy, ale nie dużo, nie wynika z droższego CO2, tylko wynikła z tego, że marża za prąd zdrożała 24,7 razy, prawie 25 razy zdrożała marża za energię. A dlaczego zdrożała ta marża? Może w komentarzach ktoś z Was wie i napisze to, bo to jest bardzo ciekawy temat. Serdecznie dziękuję za lajki, bardzo proszę o subskrypcję, bardzo zależy mi na subskrypcjach. Moim takim marzeniem jest, żeby do końca roku udało się utrzymać 100 000 subskrybentów. To zależy od Was. Zróbcie mi tą przysługę, dajcie mi subskrypcję. Jest to dla mnie bardzo ważne i naprawdę dzięki temu ten kanał będzie w stanie bardzo ciekawe rzeczy eksperymentować, robić. Będę dostawał fajne rzeczy do eksperymentów związanych z elektrycznością, z fotowoltaiką, z zapasowymi źródłami energii. Miłego dnia, do usłyszenia.